Cześć. Na PGM-CAD udostępniamy modele 3D CAD elementów handlowych. Są to przede wszystkim pliki w formacie natywnym SolidWorksa. W pełni parametryczne, a zatem możesz dowolnie modyfikować, usuwać oraz dodawać swoje warianty wymiarowe i materiałowe. Podczas modelowania wykorzystujemy konfiguracje zbudowane w oparciu o tabelę w pliku Microsoft Excel. Każdy wiersz, począwszy od wiersza trzeciego, to inna konfiguracja o nazwie zaproponowanej w kolumnie A. W wierszu pierwszym w kolejnych kolumnach spisane są parametry. Praktycznie wszystko, co modelujesz, wszystko, co dodajesz do drzewa operacji Feature Manager, ma swoją nazwę, swój adres, do którego tutaj możesz się odnieść. Możesz sterować wartościami tych parametrów w odniesieniu do konfiguracji. Z poziomu tabeli możliwe jest również zdefiniowanie właściwości plików. Wystarczy wpisać $WA małpa lub $PRP małpa i nazwę właściwości. W naszych plikach bazowych zdefiniowaliśmy szereg informacji, z których można skorzystać. M.in. nazwa, opis, wymiar, norma, powłoka, klasa własności i inne. Nasze nazwy właściwości jednak niekoniecznie muszą pokrywać się z Twoimi. A kluczowe jest oczywiście to, aby odpowiednie informacje wyświetlały się na listach materiałów. Przykład. Jeżeli w kolumnie numer norma mają pojawiać się numery norm dla modeli handlowych, a dla pozostałych typów komponentów numer unikatowy dla projektu, wówczas w pliku bazowym musisz dodać nową kolumnę $WA małpa numer i uzupełnić ją. Zobacz, jak modyfikuję pliki bazowe dla podkładek i nakrętki. Przy małych złożeniach praca na plikach z konfiguracjami nie będzie uciążliwa. Daje ona możliwość szybkiego przełączania się między nimi. Skorzystaj z biblioteki projektu i podepnij folder Twojej bazy. Mając na uwadze wydajność pracy w SolidWorksie, pracę z dużymi projektami, zalecam jednak korzystanie z plików reprezentujących tylko jeden wariant. Przygotowaliśmy makro do wypakowania każdej konfiguracji do oddzielnego pliku. Makro SaveConfig As ma możliwość zapisu do formatu natywnego, ale również do Stepa, Parasolida oraz do iJessa.
Możesz skonfigurować makro klikając prawym przyciskiem myszy nad przyciskiem makra. Pod procedurę wypakowania podpięliśmy makro Properties, Pick i Colors, a zatem możesz niejako w locie zdefiniować właściwości, wygenerować zdjęcia oraz pokolorować model. Oczywiście wszystko do skonfigurowania. Jeżeli chcesz, aby w drzewie złożenia plik reprezentowała ikona śruby, ikona pliku Toolboxa, skorzystaj z opcji Oznacz jako plik Toolboxa. Makro poza plikami SLD.prt wygeneruje plik z rozszerzeniem MS, który przechowuje informacje umożliwiające pracę z naszym interfejsem PKMCAD w MacroSolid. Plik MS daje możliwość wyszukania poprzez nasz interfejs nie tylko po nazwie pliku, ale również po tych informacjach, które domyślnie dodaliśmy do właściwości pliku. Kluczowe jest zatem, aby jeżeli jest taka konieczność, to przenosić plik całym folderem, wszystkie pliki SLD.prt wraz z przypisanym do nich plikiem MS oraz folderem PIK. SaveConfig As potrafi również pracować na zaznaczonych konfiguracjach, czyli jeżeli w przyszłości będziesz potrzebował nowej konfiguracji, to dodaj ją w tabeli Excela, zaznacz i uruchom makro. I na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Nasze makro wypakuje również plik SLD.lfp, który stanowi bazę dla członu konstrukcyjnego podczas modelowania konstrukcji spawanej. Profile, rury, cowniki, kątowniki i inne pliki SLD.lfp udostępniamy na naszym PKMCAD-zie. Michał Karpiuk, ADK Solid.